Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Efton, Lider i Wize. Kody rabatowe w opisie. Dzisiaj znowu witam spod salonu Kia Wadowcy Gaj koło Krakowa. I dzisiaj będzie test, na który od dawna czekałem. Pojedziemy dwoma Kijami EV6, RWD i 4x4 do Zakopanego. Do góry będziemy jechać w trybie Sport cały czas, żeby wersja 4x4 po prostu miała stały napęd na 4 koła. A z powrotem pojedziemy w trybie Eco. Ciekawy jestem, jaka będzie różnica w zużyciach między wersją RWD a wersją 4x4. I przy okazji będzie też prezentacja kolejnego samochodu do sprzedania, który właśnie widzicie. Tak szczęśliwy nowy nabywca będzie mógł kupić używane auto. No, myślę, że kilkadziesiąt tysięcy taniej niż nowe. Dzisiaj pojedziemy z Kasią. No i popatrzcie, jak prześlicznie to auto się prezentuje. Oczywiście, że wygląd rzecz gustu, ale ja uważam, że jak ktoś chce mieć nietuzinkowe auto, za którym będą się jednak przechodnie na chodniku oglądali, to EV6 takim samochodem jest. Auto teraz stoi na tymczasowych oponach zimowych, które zostały dzisiaj założone dosłownie na chwilkę tylko. Tutaj wrzucę przebitki, na jakich oryginalnych felgach 20 ono wyjedzie, jeśli ktoś go zakupi. Dłuższe testy tego samochodu, jeśli ktoś był zainteresowany, to zapraszam na kanał, oczywiście też podlinkuję. My tym autem osobiście, czyli ja i rodzina, zrobiliśmy 3000 km jadąc do Chorwacji. No i tak, zegary pokasowane w wersji RWD. Ja teraz idę zrobić to samo w wersji 4x4. Kasia tutaj już widzę sprytnie przekasowała, więc ruszamy. Na razie jadę białym, a czarny za nami. Dzisiaj to nie jest test standardowy, tylko porównanie dwóch samochodów i z racji tego po prostu będziemy jechać tak, żebyśmy byli w stanie jechać za sobą. Będziemy się co jakiś czas zmieniać, żeby wyeliminować tunel aerodynamiczny, który ma samochód z tyłu. Jedziemy na trybie Sport, czyli mamy teraz stały napęd na 4 koła. W aucie mamy 95%, w drugim aucie było 81%. Powolutku dojeżdżamy do Myślenic ze zużyciem 20 kWh na 100. Jak Ci się, Kasiu, jeździ tymi elektrykami? No bo sprzedajecie chyba głównie dalej spalinowe. Jak to wygląda u Was? No, z przewagą spalinowych oczywiście. Generalnie jazda elektrykiem jest wspaniała i myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała, że jest inaczej. Natomiast cały czas przede wszystkim są wątpliwości co do tej infrastruktury. No i właściwie to jest chyba nasza największa bolączka i nasz największy problem, tak? Samochody są dostępne, cena jest, uważam, dość konkurencyjna, dość atrakcyjna. Generalnie jakość tych aut, technologie, wyposażenie, wszystko jest na takim poziomie, czy nawet moc dla osób, które nawet szukają większych wrażeń, nie tylko No właśnie, nie wejdę tylko Ci w słowo. ekonomii. Mamy tu dzisiaj 325 koni. Dokładnie. I no naprawdę widzę, jak się męczysz jadąc w ten sposób, ale dzisiaj test to test. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, ilu klientów aut elektrycznych ma fotowoltaikę, bo mi się wydaje, że to bardzo duży procent. Nie wiem, jakie jest Twoje tutaj. Tak, uważam, że duży, aczkolwiek ostatnio takich mam stałych klientów, tak podzielę się, bo to uważam dość fajny klient już z historią. W 2018 roku 2 Sorenta, 2 wspólników jednej firmy, w 2019 roku 2 Stingery. W 2021 roku nasza marka zza ściany, czyli 2 Volvo XC90, ale wrócili i teraz wyjechali 2 EV6 właśnie w tej wersji GT Line, 325 koni z napędem na 4 koła. No, nawet można powiedzieć, że w bliźniaczym tutaj wydaniu jak to, tylko dodatkowo z pakietem technologicznym, ale i z pompą ciepła, również w białym kolorze, więc generalnie fajnie. I tutaj taka ciekawostka, jeden ze wspólników ma fotowoltaikę w domu, drugi mieszka w centrum miasta, nie ma w ogóle możliwości ładowania nawet w okolicach swojego mieszkania, no bo po prostu jest na takim osiedlu, że nie ma takiej możliwości, ale jest na to sposób, mając swoją działalność, zamontowali sobie słupek takiego po prostu wallboxa pod firmą. I jest to, uważam, dość fajny pomysł, bo akurat w czasie, kiedy są w siedzibie firmy, jeden lub drugi może się po prostu podładować i jest to świetna opcja, tak? Niekoniecznie trzeba ładować się nocą, będąc w domu, że tak powiem, samochód w spoczynku. Można to robić po prostu nawet i w trakcie pracy, tak? Gdzie jest się stacjonarnie w biurze. No jeszcze jest jeden plus, bo jak na takiej firmie zamontujemy fotowoltaikę, no to zazwyczaj jesteśmy w pracy, jak świeci słońce, no nie w nocy, nie? Tak. Więc możemy tutaj bezpośrednio ze słońca się ładować. Także jak ja to zawsze mówię, jak się chce, to się da i tymi elektrykami naprawdę jak się chce, to się da jeździć. Może to dzisiaj nie dla każdego, ale da się do tego przekonać i da się to polubić zdecydowanie.
tak. Nie wiem, za co polubiłaś tą jazdę na prądzie, bo no, ewidentnie widzę, że Ci się dobrze tym autem jedzie. Ja już miałam okazję gdzieś tam trochę kilometrów zrobić tym samochodem i naprawdę uważam, że to jest cudowna sprawa. A no, zwolennikiem jestem generalnie większych silników i takich raczej spalinowych, konkretnych, że tak powiem, raczej z tych czasów pradawniejszych niż obecnych. Wszyscy z tych czasów jesteśmy. Tak, natomiast generalnie jazda elektrykiem jest, uważam, rewelacyjna. No przede wszystkim te odczucia z jazdy są dla mnie takie, że tak powiem, budujące z tego względu, że no, jest ta moc, jest to przyspieszenie. Ja wiem, że w jeździe elektrykiem głównie chodzi o to, żeby była ta ekonomia i żeby to się wszystko gdzieś tam kalkulowało. Natomiast ten fan z jazdy też jest i uważam, że tu jest właśnie to idealne połączenie, że kiedy trzeba, to jesteśmy bardzo eko, a kiedy nie trzeba, to możemy sobie nawet i takim autkiem poszaleć i generalnie jest to fajne wyrównanie, tak? No miałem okazję z tym autem z parku prasowego, nie wiem, czy tam nie będą źli na mnie, ale polatać trochę bokami tą wersją 4x4 i to po zaśnieżonych drogach i jak ktoś lubi takie zabawy, Tak, to jest uśmiech frajda. na twarzy, dokładnie. To jest banan taki, który jak nawet teraz po gdzieś 2 latach sobie o tym myślę, to już się śmieję, No, oczywiście. jaka to była zabawa. Oczywiście. Więc tutaj w tej elektromobilności można znaleźć dużo oblicz. No, można je znaleźć, mając fotowoltaikę, darmową jazdę, ale można też znaleźć niesamowite osiągi, przyspieszenia, reakcje na pedał przyspieszenia. No, jedyny minus to wiadomo, no, trzeba myśleć o tym ładowaniu. No, o tankowaniu nie myślimy, bo mamy dzisiaj taką infrastrukturę, że no, stacja jest wszędzie. Oczywiście. Natomiast prąd też jest wszędzie, tylko ten dostęp do niego może jeszcze w niektórych rejonach Polski być troszkę bardziej utrudniony. Ja myślę, że to jest wszystko kwestia podejścia, przestawienia się, bo uważam, że to jest dla każdego naprawdę, natomiast no, kwestia tego, czy my po prostu chcemy to brać pod uwagę, tak? Bo tutaj właśnie, tak jak wspominałam o moich zaprzyjaźnionych klientach, generalnie no, jeżdżąc Stingerem, mając samochód tej mocy już powiedzmy trochę poniekąd wymierający jakby tutaj silnik V6, tak? No to generalnie no ciężko jest znaleźć sobie jakiegoś zamiennika. A tu właśnie jest to, o czym mówiłam. Jest też ten fan, jest to, że jest ta moc też oprócz tego, że... To zapytam wprost. No. Sorry, tak znowu Ci wchodzę w Jasne, zdanie. proszę. Zapytam wprost, to wolisz jeździć Stingerem czy EV6? Ale mów Aktualnie, szczerze, chyba wolę EV6. No jak wiesz, To za co? Tak będę Cię trochę ciągnął. jeździmy, jak wiesz, natomiast tak, EV6 jest aktualnie dla mnie takim samochodem idealnym pod tym kątem, że jest odrobinkę wyższy. Jest tutaj właśnie coś nowoczesnego, co też jest takie dość ciekawe i często widzę, że to też jest taki trochę bodziec u klientów, że jest coś nowoczesnego, jest coś nowszego, jest coś, że tak powiem, co jest poniekąd może teraz takim trochę czymś na fali, tak? Czyli czymś modnym, na tej zasadzie. No i to auto mi się strasznie podoba. Stinger jest cudowny, wspaniały i to jest miłość, która się nigdy nie skończy, natomiast to auto już znam. Znam już je od lat iluś, bo właściwie no, od 17 roku, jak tylko się sprzedaje, to w poprzednim salonie nawet byłam handlowcem dedykowanym do sprzedaży Stingera i generalnie testowaliśmy je na wszelkie sposoby, porównując różne auta konkurencji. No wiadomo, że przez te kilka lat trochę się najeździło tym samochodem. No ale to już znam, jest to coś, o czym już wiem, no i on jest po prostu wspaniały, bo jest. Natomiast to jest coś nowego, coś fajnego, trzeba się tym moim zdaniem nacieszyć. Póki co jeszcze mi się nie opatrzył, więc póki co mam większy fan po prostu z jazdy z tymi EV6. A jeśli chodzi o samo prowadzenie, tutaj nie wiem, jazdę, jak oceniasz jedno auto do drugiego, komfort, nie wiem, tak przy okazji zrobimy lekkie porównanie do Stingera, bo myślę, że to takie u Was trochę flagowe modele, Tak. jeśli chodzi o ludzi, którzy lubią mocne, takie trochę sportowe samochody, nie? Uważam, że jeden i drugi model to są samochody, które pokazały, że Kia jest bardzo silnie pozycjonowaną marką na rynku. Kia dzięki Stingerowi właściwie pokazała pierwszy raz taką siłę marki w 2017 roku. Kolejnym samochodem w 2021 roku właśnie było EV6, więc no, teraz już następnym jest EV9, więc idziemy w tempie bardzo już szybkim. Natomiast no tak porównywalnie myślę, że
że no jedno i drugie auto jest bardzo fajne, ale przeprowadzenie jest bardziej precyzyjne w Stingerze i jeżeli chodzi o jakieś takie manewry na drodze, to wydaje mi się, że akurat w naszym segmencie, znaczy w naszej marce nie ma za bardzo sobie równych. No bo po prostu to jest samochód skonstruowany przez takich ludzi, którzy konstruowali tylko i wyłącznie takie sportowe auta, więc no, nie ma się tam naprawdę do czego doczepić. Tutaj w EV6 komfort jest rewelacyjny. Można powiedzieć, że komfort jest równie wysoki jak w przypadku Stingera, natomiast no, to prowadzenie wiadomo jest troszeczkę na innym poziomie. Jest to samochód elektryczny, zupełnie z inną myślą tworzony, więc... No inna charakterystyka jest na pewno tego samochodu. I myślę, że tutaj właśnie to porównanie jest ok, możemy to porównać, bo to są dwa flagowe modele, aczkolwiek są dwa zupełnie różne myśleniowo samochody, tak? Więc tak 1 do 1 ciężko to będzie porównać. Natomiast nie, EV6 jeździ się rewelacyjnie. Jedyny taki mankament, który ja widzę, o którym chyba mogę śmiało powiedzieć, bo myślę, że to nie tylko ja zauważam. Na Zakopane testy o wszystkim mówimy. Generalnie wydaje mi się, że ten promień skrętu jest troszeczkę taki... No, trzeba się do tego przyzwyczaić, że czasem w jakichś wcześniejszych miejscach trzeba po prostu wymanewrować na kilka razy, tak? Bo to jest duże auto, to trzeba też powiedzieć, że jak ktoś dokładnie. chce jeździć tym tylko po mieście, to niech sobie może pomyśli o jakimś Niro czy coś takiego. Tak. EV6 to jest raczej takie auto bardziej na trasę, bo no po mieście troszkę się tym autem będziemy męczyć. Tak, ja jeżdżąc po Krakowie miałem takie wrażenie, że gdzieś w jakiejś wąskiej uliczce parkowałem, tam te miejsca niby rozmalowane, ale tu miałem krawężnik, centymetr do krawężnika, a tam 10 centymetrów wystawałem w stosunku do innych aut na drogę. I to trzeba mieć z tego świadomość, ale to jak ze wszystkim, no nie ma aut idealnych i inne jest dobre do miasta, inne jest dobre na trasę. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, ale właśnie tutaj wydaje mi się, że akurat ten model łączy ze sobą wiele dobrego. To Kasiu, jeszcze jakbyś nam powiedziała, ile lat jesteś w Gaju? Łukasza, to wiem, że Łukasz jest chyba z samego początku, tak? Tak, Łukasz jest od startu właściwie totalnego, można powiedzieć, że nawet budowy salonu, bo jeszcze już pracowali w momencie, kiedy nawet jeszcze nie było mebli w salonie, nie mówiąc już w ogóle o samochodach. Pierwsza dostawa jak przyjechała, zawsze się śmieję, że nawet nie wiedzieli, co z nią miałem zrobić, bo jak sprawdzać samochody, jak w ogóle gdzieś tam je ustawiać i tak dalej, no to wiadomo, to była nowość wtedy dla wszystkich. Natomiast ja w Gaju jestem od końca 20 roku, ale wcześniej z Kia byłam już związana sporo lat, bo już łącznie jest to 10 lat, tak? Od właściwie 13 roku pracowałam w salonie. Zaczęłam od stanowiska recepcji z racji wieku, wtedy byłam świeżo po maturze, więc generalnie była to praca plus studia zaoczne, więc recepcja w salonie. Całą ścieżkę kariery. Tak, dokładnie, ale to jest dość fajne, bo właśnie dzięki temu, że pracowałam na recepcji, interesowałam się motoryzacją, bo też i rodzinnie jestem motoryzacyjnie dość sporo lat związana, bo mój ojciec miał szkołę jazdy, więc w auto byłam wsadzana od dziecka właściwie za kierownicę, więc generalnie jakby cały czas gdzieś tam te samochody były w obrębie zainteresowań. Natomiast no, dzięki temu, można powiedzieć, wtedy byłam pierwszą recepcjonistką, która przeszła w ogóle z recepcji na dział handlowy, tak? Dostałam biurko, dostałam cenniki, jak to mój wtedy ówczesny kierownik powiedział, masz sprzęt, sprzedawaj. I tyle. Później oczywiście doszły szkolenia, wszystko się wyrównało, natomiast no, pierwsze samochody były sprzedane po prostu intuicyjnie, można powiedzieć. Jak to jest pracować w salonie i mieć za kierownika własnego męża, bo chyba tak to u Was wygląda. Tak to u Jak nas Ty sobie wygląda. z tym radzisz? Wie o tym cała sieć, wiedzą o tym wszyscy, że nasza miłość zaczęła się od Kia, więc jakby jesteśmy związani z tą marką już chyba po prostu dożywotnio, przynajmniej sentymentalnie. Natomiast nie, generalnie każdy z nas wie, co jest jego zadaniem. Na szczęście Łukasz nie musiał mnie szkolić. Tak, bo gdyby musiał mnie szkolić i musiał mnie do czegoś przyuczać, to myślę, że tu by mogły być zgrzyty. Jednak no, tutaj w salonie Kia Wadowscy pojawiłam się w momencie, kiedy już miałam dość spore doświadczenie po wszystkich szkoleniach, łącznie z tytułem mastera, więc oni jakby zatrudnili pewnego pracownika, de facto nawet myślę, można śmiało powiedzieć, że z jakąś bazą klientów, bo nie ukrywam, że klienci w naszej marce są tak z nami związani, że dla nich to nie jest odległość przyjechać do nas z Katowic, czy nawet z innych obrębów Śląska, żeby po prostu rozmawiać z zaufaną osobą, która ich obsługuje od lat.
No i popatrzcie, jak cichutkie to jest auto. 60 kilka decybeli w tunelu. Kasiu, mam do Ciebie pytanie kolejne. Czy też tak masz, że jak jedziesz EV6, to zdarza się, że ludzie na chodnikach się oglądają za nim? Tak, zdarza się w dalszym ciągu. Myślę, że na początku było to częstsze, natomiast mimo wszystko robi wrażenie, jak najbardziej. Bardzo często zauważyłam, że też ludzie się oglądają, jak na przykład podchodzę do samochodu i otwierają się klamki. I każdy zwraca na to uwagę, co się stało, tak? Mówię oczywiście o klamkach Easy Entry, czyli o tych, które gdzieś tam, powiedzmy, odskakują nam od drzwi w momencie otwarcia samochodu. No, generalnie robi to wrażenie i jest pewne zdziwko. Natomiast tak wizualnie faktycznie samochód robi robotę. Auto jest moim zdaniem przepiękne, jest tak ładnie narysowane, muskularne, takie przysadziste, że naprawdę robi robotę. No nie jest to auto, obok którego da się przejść obojętnie, może tak, o. No i po lewej stronie wyciąg w Chabówce, śnieżą tam już, wiesz, sezon narciarski niebawem, wjeżdżamy do Kicin Podhalańskich i ja się tak zagadałem z Tobą, żebym zapomniał zapytać, co my tu w ogóle mamy? Że mamy wersję na 4x4, to wiemy, że 325 koni. Tak. Natomiast nie wiemy, ile to ma kosztować, że jest to wersja najbogatsza, bo generalnie tylko jest jeszcze potem wersja GT. Tak, natomiast tutaj do GT Line'a możemy dobrać sobie jeszcze pakiet technologiczny, czy na przykład okno panoramiczne, tak? Natomiast akurat ten samochód stricte, którym jedziemy, który jest oferowany do sprzedaży, to jest nasze auto demonstracyjne, aktualnie ma niecałe 12 tysięcy przebiegu. 11 400, z czego przyznam się 3000 zrobiłem ja. Dokładnie tak. Z namiastką samochodu filmowego, można powiedzieć. Także towar rozchwytywany. Ale tak na poważnie jest to wersja GT Line dodatkowo z pompą ciepła w kolorze białej perły, Snow White Pearl. Dodatkowo tutaj w tym samochodzie mamy hak zamontowany. To taka, myślę, korzyść dla klienta, który jest aktywny. Katalogowo kosztuje aktualnie 310 400 zł brutto. Natomiast ten samochód oferujemy w kwocie 249 tysięcy. I dostajemy jeszcze hak. Dostajemy oczywiście ten hak, który jest zamontowany i 2 przeglądy w cenie. Tak? Jeszcze dodam, że pod tym filmem będzie link do playlisty, gdzie będą wszystkie materiały o Kii EV6. Także dzisiaj nie będę powtarzał wszelkich pomiarów, tylko wszystko będzie właśnie w tym linku. No i będziemy za chwilę w Chochołowie. Piękne widoki, wychodzi znowu słońce, bo było zamglone. Zużycie jak na razie mamy identyczne, co jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo jedziemy w trybie sport, czyli stały napęd na 4 koła. No zobaczymy, jak to będzie w trybie eko w dół, bo różnica między autami jakaś musi być. I zaraz będziemy wjeżdżać do Zakopanego. No i co? Finalnie udało nam się dojechać w ponad 2 godziny, no ale jak na piątek to i tak dobry czas. Wersja 4x4, 107 km 700 metrów. 2 godziny 7 minut i zużycie to 22,4 kWh, pozostało nam 67%. Idziemy zaraz do drugiego auta. Jesteśmy już w czarnym, czyli wersji z napędem na tył. Tutaj mamy 107 km i 400 metrów, więc 300 metrów mniej, ale mamy tu też rozmiar inny kół, więc pewnie dlatego. Zużycie to 22,3 kWh i 2 godziny 7 minut. W akumulatorze pozostało 46%. Tak to się tutaj prezentuje. I tutaj nowy, mam nadzieję, szczęśliwy właściciel Kii EV6, która była w poprzednim odcinku, dostanie ode mnie, a w zasadzie od partnerów odcinka, czyli od Wize, zapasowe wycieraczki oraz od firmy F-Stone, drugiego partnera odcinka, praktyczne opakowanie na kable. No i z przykrością będę musiał pożegnać Kasię i jej wersję 4x4. I będziemy mieli teraz zużycie w dół i przestawiamy tryb na tryb Eco. To spowoduje, że w tym momencie oba auta będą autami tylnonapędowymi. I to samo robimy w wersji czarnej. No i przed nami na 12 wyciąg na Harendzie. Jeszcze nieczynny, ale myślę, że na dniach uruchomią. My zjeżdżamy na Ustób. Chwilę się grzaliśmy na postoju, więc dzisiaj nie wyzerujemy zużycia. Po 5 km mamy 13,9 kWh, 46% aktualnie. No i za chwilkę będziemy wpadać na Zakopiankę. No i teraz jadę wersją tylnonapędową. Kilka tygodni temu jechałem tym autem w odcinku Sprzedam elektryka. Dzisiaj elektryk już jest sprzedany, natomiast przemiły nowy właściciel pozwolił dzisiaj na wykonanie tego testu. Ja tu przy okazji jeszcze kilka pytań zadam. Jak zaczęła się Pana przygoda z elektromobilnością? Bo wiem, że to nie jest pierwszy elektryk. Nie pierwszy. Poprzednie auto było też elektryczne, było to Kia e-Niro, na którą nie dam złego słowa powiedzieć, świetne auto.
A to jest drugi elektryk. Dodam jeszcze, że tą Kię Niro kupiłem w ten sposób, że zamieniłem w salonie, jednym z salonów Kii w Krakowie, zamieniłem BMW trójkę GT na Kię Eniro, więc wtedy znajomi mi pukali po głowie i mówili, co ty robisz? No jak można zamienić tak rasowe auto premium jak BMW trójkę i to GT na Kię Niro. No ja wtedy powiedziałem, że poczekamy, zobaczymy, a już było wiadomo, mówiło się dość głośno, że będą podwyżki prądu, więc wiedziałem, że po prostu tak samo podrożeje, gdzie prąd do góry, to idzie wszystko do góry, tak samo podrożeje paliwo. No i faktycznie poczekałem pół roku i wtedy ja się zapytałem, no i co? I kto się ma pukać po głowie? No więc tak to było, więc to jest mój obecnie którym jedziemy teraz, to jest mój drugie auto elektryczne. Wzięło się to stąd, że ja trochę zawodowo zajmowałem się i społecznie także, tak działając tam non-profit w różnych organizacjach, troszkę zajmuję się taką prawdziwą ekologią, nie ekologiaństwem, czyli tym ekoterroryzmem, który się szerzy w Polsce i w Europie, tylko ekologią. I ja doskonale wiem, co na przykład spaliny samochodów mogą zrobić, co mogą uszkodzić. No niewątpliwie nie jest to dobrze dla środowiska, choć nie jestem, jeszcze raz powtarzam, nie jestem ani żadnym aktywiszczem, ani ekoterrorystą. Po prostu ja jestem takim ekologiem, który rozumie, o co chodzi w tym wszystkim. Nie mając nic wspólnego z ruchem ekologicznym, który jest w tej chwili, jest to w zasadzie ruch polityczny. Tak bym powiedział, że no ma Pan wiedzę o tym, co się wydobywa z rur wydechowych, a myślę, że większość chyba nie wie. Dokładnie tak, więc wiem jakie tam są związki, bo to czasami badałem. Innych maszyn niż samochody, ale jednak maszyn spalinowych. No więc wiem, że to jest jednak tablica Mendelejewa szczególnie trujących związków. W związku z tym tak to było. Stąd też byłem przekonany, że auto, które nie emituje w trakcie jego eksploatacji, nie emituje żadnych szkodliwych substancji, no niewątpliwie jest korzystne. Ale najważniejszym elementem był oczywiście bilans ekonomiczny. Po prostu usiadłem i policzyłem. Obydwoje jesteśmy z Krakowa, więc dokładnie tak, jak to Krakusy, prawda? Więc policzyłem po prostu, że to auto, taki jak Eniro, którą miałem, że w stosunku do tej BM-ki to ona 4 do 5 razy jest tańsza w eksploatacji w sensie paliwa, czy też prądu elektrycznego. Dodatkowo w ramach tego oszczędzania, czyli tego myślenia po krakowsku, założyłem na dach 9,6 kWp fotowoltaikę. No więc miałem źródło prądu. Oczywiście zostałem prosumentem, trzeba było 20% oddać, 80% dla mnie, 20% dla Tauronu, ale jednak produkowałem tą instalacją trochę nadwyżek i zastanawiałem się, co zrobić, żeby to zużyć, no tak, żeby jak najmniej oddawać jednak do elektrowni. No i wpadłem na pomysł, że takim urządzeniem będzie właśnie samochód elektryczny. I to była druga przyczyna, dla której się zdecydowałem na elektryka. To, że koreański, to jest też pewna historia z tym związana. Ja byłem na kontrakcie w Japonii, wykładałem tam na uniwersytecie pół roku prawie i będąc na tym kontrakcie byłem na kongresie JUFRO w Seulu. Widziałem wiele różnych fabryk, zakładów produkujących maszyny, w tym także samochody. To akurat byłem w Hyundaiu, ale to jest ten sam koncern. Widziałem, jaka jest jakość produkcji. Oni absolutnie naśladowali Toyotę, w której byłem, bo byłem w 2 fabrykach Toyoty w miejscowości Toyoda, ale to w Japonii. Więc oni, naśladując bardzo Japończyków, no trochę ich przyścignęli i robią bardzo dobre produkty. Do tego dobre, że jak wróciłem z tego kontraktu, to wszystkie sprzęty w domu, które były elektryczne, mechaniczne, zamieniłem na sprzęty koreańskie. To było w 2010 roku. Do tej pory wszystko pracuje bezawaryjnie, ponieważ jest bardzo dobrze zrobione. Musi być jeden warunek tego sprzętu, że musi być napisane Made in Korea,
a nie made in Hungary albo made in European Union i tak dalej, i tak dalej. To musi być oryginalne koreańskie, bo wiemy, jak bardzo sroga jest tam kontrola jakości. Miałem okazję widzieć to na własne oczy, jak to się dzieje. W związku z tym no wiem, że przedmioty robione w Korei, konstruowane, robione w Korei są po prostu bardzo dobrej jakości. I stąd się powziął pomysł na elektryka Kie, no bo przecież to był wtedy nie jedyny elektryk, no co prawda wtedy dużego, mówiąc szczerze, wyboru nie było, tak jak teraz, że przecież są już i Volkswageny, i Audi e-trony i tak dalej, to przecież wiadomo jak to teraz wygląda. No i stąd się wziął zakup auta elektrycznego. Ale jeszcze miałem za dużo prądu. W związku z tym postanowiłem jeszcze zamontować pompę ciepła. No i w tej chwili mam już komplet i ja w tym roku się bilansuję na zero. To Czyli mamy PC, PV, EV. Tak jest. Mamy komplet i no oczywiście wszystkie sprzęty ogrodowe na przykład na działce mam również na akumulatorowe, czyli mam na prąd. Wszystko mam na prąd. No ktoś mnie kiedyś zapytał, co zrobić, jak prąd wyłączą. No to ja jestem taki przebiegły, że mam agregat 10 kW Kiersiera i 2 razy mi się już zdarzyło go odpalić i mało tego, ładować kije Eniro właśnie z agregatu. A więc na upartego, gdyby bardzo mnie przycisnęło i nie było w ogóle prądu i coś by się strasznego podziało, to dopóki mam paliwo do tego agregatu, to ja mogę jeździć autem elektrycznym, bo go naładuję z tego 10 kW trójfazowy prąd produkuje, a więc taki jak trzeba. Spokojnie 11 kW wchodzi do samochodu, bo to jest przecież prąd zmienny. No więc tak jestem zabezpieczony. Taka jest krótka historia tego, dlaczego jeżdżę elektrykiem. Jak Pan ocenia tą wymianę? No bo tutaj po 3 latach prawie z Eniro wsiada Pan w EV6. Jak się jeździ EV6? Bo już kilkaset kilometrów. No, zrobiłem około 300 km, bo to od wtorku, to kilka dni dosłownie, 300 km. No to jest po prostu auto zupełnie innej klasy niż Kia Niro, bo ono jest tak klasyfikowane. Segment wyżej, nie? Tak, no, co najmniej segment wyżej. Ja myślę, że nawet bym powiedział, że nawet 2, bo ono ma absolutnie znamiona klasy premium. No, jeździłem BMW-ką klasy premium, więc nie wiem, tym autem się jeździ lepiej niż BMW-ką. No, nie ma tego klęgoru, prawda, pod nogą, gazu. No wiadomo, ja miałem z automatyczną skrzynią biegu, miałem X-Drive, no więc to też było, ale czasami mi się zdarzało wyłączyć, prawda, trakcję, no żeby trochę podriftować, no więc dziś już, prawda, lata robią swoje, już takich że tak powiem, precedensów nie uprawiam, jeśli chodzi o driftowanie, więc wracając do tego, jak się jeździ, tym świetnie się jeździ. Auto jest duże, ja jestem dużą osobą, co widać trochę może, co Pan ma okazję zobaczyć. To prawie 1,90 m wzrostu, i już nie chcę mówić ile wagi, bo to nawet tajne służby CIA nie wiedzą, bo się nie przyznam. I w związku z tym ja potrzebuję duży samochód o dużej przestrzeni, żeby się moje długie nogi zmieściły i tak dalej, no więc to pod tym kątem to auto spełnia wszystkie walory. No trakcja elektryczna to jest w ogóle samo w sobie zagadnienie i no niewątpliwą frajdą jest to, że to odejście, takie przyspieszenie jest duże, choć akurat w tej wersji ono jest najmniejsze z wszystkich EVX, natomiast ja potrzebuję skutecznie i bezpiecznie wyprzedzać, bo nie wyścigować się nie na skrzyżowaniu, tylko wyprzedzać po prostu i to auto daje te możliwości, że jeżeli trzeba, to się zbiera momentalnie i wyprzedzanie jest bezpieczne, trwa krótko, co oczywiście ma związek z bezpieczeństwem. Olbrzymią dla mnie zaletą, bo ja już jestem panem w wieku poważnym, w związku z tym już słabiej widzę, mam niższy czas reakcji, gorzej słyszę, samo życie, jak to starszy człowiek. W związku z tym dla mnie niezwykle istotne są te wszystkie systemy, które pomagają jeździć. Dojeżdżamy pomału do Krakowa. Tutaj właśnie z Kasią rozmawiałem. Zużycia bardzo podobne cały czas. No zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Jeszcze ostatnie pytanie, Panie Januszu. Ile kosztowało ubezpieczenie tego samochodu, bo bym zapomniał? Więc ja za ubezpieczenie zapłaciłem 5180 zł i załatwiałem to w salonie.
Uwadowski, którym kupiłem samochód. Czyli to kompleksowo. Zostawił No, Pan auto, kompleksowo. dostał Pan auto, Dokładnie załatwił tak. ubezpieczenie, czy nic Pana nie interesowało? No tablice mnie tylko interesują. We wtorek jestem umówiony, bo to trzeba zapisywać teraz. We wtorek jestem umówiony, żeby przerejestrować auto na siebie, no, bo to trzeba do miesiąca zrobić. No i to jest jedyna rzecz, która mi została do załatwienia i koniec. Ja od siebie tutaj dodam, że w kolejnym roku polecam mojego dobrego przyjaciela Beniamina. On w temacie ubezpieczeń jest po prostu człowiek petarda. Współpracuje z dużą, wielką multiagencją, ma dostęp do mega systemów i jest w stanie znaleźć super ofertę, a do tego jeszcze indywidualne zniżki negocjować. Uwaga, trzeba to robić zawsze troszkę szybciej, bo indywidualne zniżki to troszkę trwa. To nie jest tak, że to jest szybsza Przed piłka. upływem terminu trzeba. To Tak, ja tak. bardzo poproszę o namiary. Jak zawsze wszystkie linki znajdziecie w opisie, a jeszcze na początku każdego filmu jest numer telefonu do Beniamina. No i jesteśmy, Kasia tam już tuż przed nami. No i za chwilę będziemy robić odczyty zużycia w jednym i w drugim samochodzie. No jestem przeciekawy, jak to wyszło. Jesteśmy u celu, 93,6 km za nami, 14,7 zużycie i godzinę 49 wracaliśmy. To jest wynik wersji tylnonapędowej. Zostało nam jeszcze 27% w akumulatorze. Idę teraz do Kasi, do wersji 4x4. Zobaczymy, jak to wygląda tam. Jesteśmy u Kasi, czyli w wersji 4x4, 94 km, 14,8 zużycie i godzinę 53. I pozostało 47%. No i koniec dzisiejszego testu i dzisiejszej prezentacji samochodu do sprzedania. Przypominam, do sprzedania jest wersja 4x4 aktualnie, natomiast ja jestem bardzo zdziwiony wynikami tego testu, bo w zasadzie nie ma znaczenia, czy jedziemy w trybie Eco, czy w trybie Sport. Te samochody zrobiły te same wyniki. Z czego to wynika? No ewidentnie wersja 4x4 musi być troszkę bardziej prądożerna, cudów nie ma według mnie. Natomiast wersja 4x4 dzisiaj jechała na 19, a wersja tył napęd jechała na kołach 20-calowych. Tu są 2,35, tam jest 2,55 szerokość gumy. Także to, co zyskaliśmy na tym, że mamy jeden silnik, straciliśmy na tym, że mamy szersze gumy i summa summarum wyszło dokładnie to samo, natomiast nie wiem, jakim cudem wyszło to samo w trybie Eco, co wyszło w trybie Sport, bo w trybie Eco wersja 4x4 staje się wersją tylno-napędową. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Dajcie znać, czy takie testy porównawcze są w ogóle fajne. I jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia.